Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony działka Converse Vlog. Słuchajcie, to będzie ostatni film w tym roku, dlatego chciałem zwyczajowo wykonać takie małe podsumowanie tego, co mi się udało zrobić, czego mi się nie udało zrobić, co wyszło niespodziewanie, tak żeby po prostu zebrać wszystko, co jest dla mnie ważne w tym jednym materiale i być może ten materiał zachęci kogoś, kto na niego trafi, żeby wrócić do wcześniejszych filmów i zostać być może ze mną na dłużej. Także zaczynam. W tym roku dodałem 46 filmów o łącznej długości niemal ponad 17 godzin oraz 52 shortsy. Moje filmy obejrzeliście ponad 250 000 razy, czyli aż o 100 000 razy więcej niż w roku 2022. Biorąc pod uwagę, że dodałem o 20 filmów mniej niż w 2022, taki wynik ogromnie mnie cieszy. Filmy uzyskały również 9000 godzin odtwarzania, co już nieco mniej mnie cieszy, bo wyrównałem wynik z poprzedniego roku, ale biorąc pod uwagę właśnie mniejszą ilość filmów, nie jest źle moim zdaniem. W tym roku dołączyło do nas 815 subskrybentów, co dało wynik równych 2000 subskrybentów na ten moment. Także bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się zostać ze mną, ale też zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, bo jest to aż 85% osób, które obejrzały moje filmy w poprzednim roku, żebyście kliknęli tego suba. Was to nie kosztuje, a mi pomoże poprzez zwiększenie zasięgów, dotarcie do większej ilości osób, które będą być może zainteresowane moim contentem, a nie widzą tych filmów z różnych przyczyn. Już Wam nieraz się żaliłem, że algorytmy YouTube'a nie są zbyt łaskawe dla małych kanałów, a być może zmieni się to od przyszłego roku, bo gdzieś tam słyszałem bokiem, że YouTube ma zamiar promować filmy, które nieco dłużej trwają, które dają więcej treści, a nie są krótkimi shortsami. Także liczę na to i że to też pomoże mi niejako w rozwoju kanału. Także chwila dla tych, którzy trafili na ten film i z takim małym kredytem zaufania dawajcie subika, a ja obiecuję, że nie zawiedziecie się, a jeżeli się zawiedziecie, to zawsze możecie odsubskrybować. Także jeszcze raz wszystkim pięknie dziękuję. Na początku roku obiecywałem sobie bardzo dużo, może nie uwierzycie, ale zaplanowane miałem drugie tyle filmów, ile udało mi się zrealizować. No niestety obowiązki zawodowe, życie rodzinne i inne tematy, które gdzieś tam się po drodze pojawiły, no zabrały znaczącą część mojego wolnego czasu. No i nie mogłem się oddać pracy na działce i tworzeniu materiału dla Was w takim stopniu, jakbym chciał. Jestem z tego powodu nieco niepocieszony. Intensywnie myślę, jak wygospodarować tego czasu więcej na przyszły sezon, aby robić to, co uwielbiam, czyli wykonywać pracę na działce, jak realizować projekty, uprawiać rośliny, no i uwieczniać wszystko dla Was. Dobra, koniec moich żali, przechodzę do podsumowania, zacznę od upraw. W tym roku w zasadzie nie ma co podsumowywać. Bardzo mało warzyw udało mi się wyhodować. To przez ogromne ilości perzu, jakie przejęły w zasadzie warzywnik. Tylko i wyłącznie z mojej winy przywiozłem i zastosowałem kompost z kompostowni, który niekoniecznie miał przeznaczenie właśnie na warzywniki, a bardziej pod rośliny ozdobne. No i efekt był taki, że ten perz się wysiał w niesamowitej ilości. Z tego, co się udało, to troszkę kukurydzy, troszkę ogórków, trochę pomidorów, a tak naprawdę cała reszta poszła na zmarnowanie, można powiedzieć. No i w zasadzie w sumie okłamałem Was, bo nie cała reszta, bo na przykład czosnek udał się bardzo dobrze, nie zawiódł mnie, jak co roku udał się. No i poplon na koniec sezonu, który bardzo fajnie urósł i dzięki temu mam nadzieję, że w przyszłym sezonie ta ziemia będzie dużo bardziej żyzna niż w poprzednim. Zawsze sobie tego życzę i Wam też tego życzę, żeby ta ziemia z roku na rok była lepsza. Przechodząc do uprawy owoców, tutaj jestem bardziej zadowolony, a mogę powiedzieć, że bardzo. Poza fuck-upem ze śliwą, która została zjedzona przez grzyba, nie opryskałem jej w porę, to też przez brak mojego czasu. Za to borówki uginały się od owoców aż do samej ziemi, maliny, truskawki. W zasadzie wszystkie, nawet drzewko, jabłonka 3-letnia miała kilka jabłek, jedno się uchowało, więc mogłem spróbować. Więc tak naprawdę z owoców jestem zadowolony. Było ich dosyć sporo i nie ma co tutaj marudzić i więcej komentować, tak naprawdę.
Wspominając o uprawach, nie można zapomnieć o roślinach ozdobnych, które również traktuję jako taką część wyzwania dla mnie w ogrodzie, bo roślin ozdobnych nigdy nie uprawiałem, zawsze warzywka w ogrodzie były. I teraz tak, miskanty przenawoziłem w tym roku. Uwierzcie, można przenawozić biohumusami, bo one były tak gęste, tak ciężkie, że one w połowie sezonu już się gięły do ziemi, jak złapały trochę wody, więc nauczka na przyszłość, nie nawozić tyle nawet naturalnymi składnikami, bo można przesadzić, a miskanty są bardzo żarłoczne. Jak możecie pamiętać z poprzednich filmików, a jak nie pamiętacie, to zachęcam, żeby do tych filmów zajrzeć. Zająłem się również grządkami ozdobnymi, a mianowicie postanowiłem, że zrobię sobie z tyłu taką wielką rabatę, trochę leśną, taką lekko dziką. I w zasadzie ta cała część tutaj była nieobsadzona, a ta część tutaj już ma 2 lata i ona już fajnie zarosła. I postanowiłem, że powtórzę to, co zrobiłem tam przy domku, tutaj na całym tym terenie. I ponasadzałem żurawek, chostów i całej masy innych roślin, których nazw już teraz nie pamiętam, bo chwila minęła, a ja nie jestem specem od tych roślin. Ale fajnie widzę, wszystko się poprzejmowało. Dużo roślin nawet teraz jest w zimie w dosyć dobrej kondycji, o dziwo, szczególnie żurawki. Także myślę, że tutaj na przyszły rok już będzie dosyć ładnie i fajnie. Tutaj ten teren mi się zadarni, nie będę miał problemu z chwastami. Dobra, a teraz po takim krótkim wstępie, jeżeli chodzi o uprawy, przechodzę do tego, co zajęło mi najwięcej czasu w tym roku. Co to inwestycje, różne prace w ogrodzie i podzieliłem je na 3 grupy w zasadzie. Pierwsza to jest, które planowałem i zrealizowałem, druga nie planowałem, a zrealizowałem, a trzecia to planowałem, no i właśnie nie zrealizowałem. Będzie mi po prostu łatwiej w ten sposób taką listę Wam przedstawić. Sobie tylko spokojnie gdzieś tutaj przycupnę, bo kilka tych punktów będzie. Słuchajcie, to zacznę od tych rzeczy, które planowałem i udało się zrealizować. To były pierwsze prace ogrodowe w zasadzie, czyli ścięcie miskantów na wiosnę, rozdanie znajomym kłączy i to udało się zrobić. Ścięcie wierzby energetycznej, dosadzenie sztobrów, to przy okazji właśnie sobie te sztobry przygotowałem i wsadziłem. Wierzba fajnie się zagęściła w tym roku, jestem bardzo zadowolony z żywopłotu. Udało się zainstalować szklarnię dosyć dużą, 3 na 6 metra. Jestem szczęśliwy, że będę mógł w przyszłym sezonie już pomidorki, inne warzywka w szklarni uprawiać. Zbudowałem w zasadzie od podstaw system nawadniania, bo w zasadzie mając studnię, wymieniłem wszystkie pompy, wymieniłem instalację, położyłem rurki, zrobiłem całe sterowanie na Wi-Fi do tego, porozprowadzałem sobie przyłącza wody na działce, także to była naprawdę duża inwestycja, która pochłonęła mi naprawdę prawie 1,5 miesiąca pracy. No i tak naprawdę przez nią mniej filmów udało się zrealizować, ale to było coś, co musiałem zrobić i coś, co mi naprawdę odciążyło, jeżeli chodzi o czas, bo nie miałem czasu, żeby cokolwiek zrobić na działce w tym roku, a tym bardziej nie miałem czasu podlewać, więc cokolwiek się udało dzięki właśnie temu systemowi nawadniania. Rozbudowałem system monitoringu o dodatkowe kamery, także mam teraz działeczkę z każdej strony zabezpieczoną i mam nadzieję, że to skutecznie gdzieś tam w przyszłości jakichś może nieproszonych gości zniechęci, a jak nie zniechęci, to przynajmniej będę wiedział kto i będzie prościej policji takich ludków złapać. Obsadziłem rabaty ozdobne, to już Wam powiedziałem. Usunąłem folię z tylnej części rabaty. To jest właśnie ta część, to jeszcze na samą wiosnę udało mi się zrealizować. No i przygotowałem grządki, rabatę całą taką poletko pod truskawki, wyściółkowałem z rębkami, te truskawki posadziłem. Zresztą widzieliście to i możecie zobaczyć na poprzednim materiale. Co nie planowałem, a udało się zrealizować. Słuchajcie, adapter na 2 akumulatory do narzędzi Erbauer. Jak wiecie, ścinałem jabłonki i te jabłonki po prostu za pomocą szlifierki z nakładką łańcuchową ściąłem, ale że szlifierka miała za mało mocy na jednym akumulatorze i szybko ten akumulator padał, postanowiłem zrobić adapter, wydrukowałem w 3D, zaprojektowałem sobie wszystko sam i ten adapter uruchomiłem, także to jest moja duma z początku roku, bo też miesiąc czasu praktycznie z tym walczyłem. Nawiozłem działkę praktycznie toną wermikompostu, stworzyłem ściankę narzędziową, odmalowałem część altany. Nieplanowanie udało się na promce kupić basen, więc i zainstalowałem basen.
Utwardziłem magazynek z altanką, tam miała postać szopka na narzędzia lub jakaś toaleta. To zostanie zrobione w przyszłości, ale już udało się po prostu płytami 50×50 ten teren tam nieco przygotować. Zbudowałem drewutnię, to przy okazji projektu ścinania drzewek zrobiłem drewutnię, żeby po prostu mieć gdzie składować drewno. Zainstalowałem Mikołaja, to jest dosyć świeży temat, zresztą widzieliście dmuchany Mikołaj. Mam feedback, że bardzo się podobał okolicznej społeczności i ludzie specjalnie z dziećmi przychodzili po prostu, żeby tego Mikołaja pokazać. Wymieniłem również kosiarki, ta kosiarka Lidlowa padła, kupiłem na licytacji akumulatorową i zwykłą kosiarkę bębnową. Także te kosiarki mam. Dodatkowo jeszcze teraz na sam koniec roku wylicytowałem, już chyba ludzie świętami żyli i nie zajmowali się takimi rzeczami, ale wylicytowałem za bardzo śmieszne pieniądze też akumulatorową kosiarkę, tylko już 2 razy mocniejszą i o większej średnicy ostrza, także podmienię sobie te kosiarki, tamtą może sprzedam na Oliksie albo gdzieś lub zostawię w zapasie, żeby była, ale udało się taki deal zrobić, także jestem bardzo zadowolony. No i zakupiłem program Magix Deluxe 2021. Wcześniej wersję 17 miałem i w niej montowałem filmy, ale była bardzo okrojona, bardzo ograniczona, bo to była wersja ze Steama i nie miała tyle funkcjonalności co ta, którą mam obecnie, i to daje mi dużo więcej możliwości montażu filmu, chociażby poprawy kolorów, czy też jakichś dodawania fajnych efektów przejść, i będę starał się wraz z montażem kolejnych materiałów coraz więcej takich nowinek stosować. Nie jestem specjalistą w montaży filmów, jak widzicie zresztą po materiałach, że unikam jakichś fantazyjnych przejść czy dodawania jakichś dziwnych rzeczy, no bo po prostu bardzo dużo czasu mi to zajmuje, czasu, którego nie mam, a teraz może przyjdzie mi to łatwiej, porobię sobie jakieś szablony i po prostu będzie więcej takich rzeczy. Dobra, to są rzeczy, które właśnie nie planowałem, a zrealizowałem. Jak widzicie, też tego dosyć sporo było, dosyć sporo. Ale jak widzicie, ja dosyć dynamicznie tutaj działam, jest okazja, to korzystam. Jak coś się uda zrobić, popchnąć do przodu, to nie powstrzymuję się i to robię. Dobra, a teraz rzeczy, z których nie jestem dumny, bo zabrakło mi na nie czasu. Są to rzeczy, które planowałem i nie zrealizowałem. Między innymi budowa toalety. No toaleta w tym roku nie powstała. Nie wymieniłem również ogrodzenia ani bocznego, ani frontowego. Nie ogarnąłem wnętrza altany w takim stopniu, na jaki liczyłem, czyli zrobiłem tylko ściankę narzędziową, ale została mi jeszcze do wyłożenia płytami OSB jedna ściana, kawałek sufitu i gumuleum na podłodze. Nie ogarnąłem do końca ścieżki w części technicznej, chociaż zrobiłem tam nieco porządku. Ta ścieżka to przy okazji, jak będę gdzieś tutaj infrastrukturę do szklarni robił, to po prostu powstanie już za jednymi wykopkami, tak naprawdę, żeby nie robić 2 razy bałaganu. Nie zrobiłem też osłony tutaj w części technicznej z płotków ażurowych. No niestety ceny w tym roku były dosyć spore i nie udało mi się takich płotków znaleźć, które by mnie satysfakcjonowały, więc zostawiłem to na przyszłość. Nie jest to taki must have, który musiał powstać. No i taka rzecz, którą bardzo chciałem, a nie udało się zrobić po raz kolejny. Nawet sobie przywiozłem palety, materiały, wszystkie mam, tylko muszę znaleźć chwilę czasu, żeby to porządnie zrobić. Wędzarnia. No niestety wędzarnia nie powstała w tym roku, ale ja się zarzekam, że w przyszłym roku już wędzarnia będzie. Jakiej nie zdążę zrobić, to ja tą wędzarnię po prostu kupię, bo już chcę po prostu zabrać się za wędzenie swoich wędlin na swoje potrzeby, żeby po prostu nie musieć szukać gdzieś jakichś sprawdzonych dostawców. A wiecie, że z tymi mięsami wszystkim to teraz jest ciężko, żeby to było faktycznie swojskie, czy też sprawdzone. No i nieporównywalnie inny smak na pewno. Dobra, nie udało mi się również wyprodukować wermikompostownika i wyprodukować swojego wermikompostu. Miałem takie plany, ale z uwagi na to, że tutaj firma Eka Agro zdecydowała się trochę ze mną podziałać, to po prostu te dżdżownice miałem, żeby je umieścić albo w tym wermikompostowniku, albo w moich kompostownikach. Tyle, że no, skoro miałem tak dużo wermikompostu, którego mogłem tu wykorzystać, to była tona, to stwierdziłem, bez sensu mi w tym roku robić hodowlę dżdżownic, żeby tam tak w sumie nieduże ilości tego wermikompostu wyprodukować, skoro miałem tego wermikompostu na tyle dużo, że mi na ten rok, co był, wystarczyło i on jeszcze zasilał będzie w przyszłych latach, więc na razie odpuściłem, nie ma co przesadzać. Tak miałem inne zajęcia, więc tak naprawdę ten wermikompostownik sobie odpuściłem całkiem świadomie. No i co tu jeszcze mam? Usunięcie folii spod tujek.
No nie udało mi się folii spod tujek usunąć. Tak jak z tyłu wygrzebałem tą folię, tak tutaj no niestety ona jest, ale nie ma nic straconego, bo jak będę tutaj robił jakiś chodniczek, wejście do szklarni, to ja przy okazji sobie tutaj tą folię usunę i tak będę musiał tutaj troszeczkę poprzerabiać te płotki, wyrzucę, może jakieś murowane krawężniki dam, zobaczymy. W każdym bądź razie nic straconego, tujki i tak bardzo pięknie w tym roku rosły. To też zasługa tego, że naokoło pnia wyciąłem większe otwory po prostu w tej folii, no i tam te składniki mogły sobie spokojnie wnikać i tak samo ta wymiana gazów też następowała, a nie tak jak tam z tyłu, gdzie było jedno wielkie klepisko, nawet dżdżownic nie było tak naprawdę za dużo, więc tak to wygląda. Słuchajcie, w wielkim skrócie, aż dostałem zadyszki, opisałem Wam, co ja tutaj w ubiegłym roku zrobiłem. Było dużo więcej na pewno tematów, które poruszałem, dużo więcej na materiałach na pewno możecie zobaczyć. Szczególnie zachęcam nowych widzów, żeby po obejrzeniu tego materiału zajrzeli sobie, obejrzeli 1-2 filmiki i ocenili, czy warto zostać ze mną na dłużej, a myślę, że kanał dosyć fajnie się rozwija. To był drugi w pełni nagrany przeze mnie sezon i myślę, że coraz lepiej mi to idzie. Coraz swobodniej się czuję z kamerką, wykonując jakiekolwiek prace, czy też mówiąc do Was, bo na początku miałem dużą tremę, pomimo że ja mam taki styl nagrywania, że nie pokazuję stricte siebie, tylko pokazuję to, co robię, no bo ja nie jestem jakiś bardzo interesujący, żeby siebie pokazywać. Ważne jest dla mnie, żeby pokazać clue tego, co robię. Dobra, ale by the way, jeszcze raz wszystkim, tym, którzy subskrybują, tym, którzy oglądają, a nie subskrybują i tym wszystkim, którzy trafią na ten filmik, dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za wsparcie, które otrzymuję, za to, że oglądacie filmy, że dzięki Wam te statystyki kanału cały czas rosną, szybują w górę i dzięki Wam nowe osoby mają okazję tutaj tak jakby skorzystać z tego, co mówię, z tych treści, które nagrywam, że to nie idzie po prostu w próżnię. Także ja Wam dziękuję za ten cały rok i do zobaczenia w nowym. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, jeżeli lubicie. Do zobaczenia jutro.